dobry. Piątek, 6:13. Jestem gdzieś w okolicach świtu cywilnego. Jestem z parę minut już na nogach, bo chcę zrobić medytację z MBSR. I wyszło, że najlepiej będzie z rana wcześniej. Czyli wstaję wcześniej, działam, później normalny rytm dnia. Czyli 2 rodzynki i szklanka wody. To mnie dzisiaj czeka o poranku. 6:34. Nie wiem, czy widać tą gwiazdę, czy nie widać. Ale księżyc będzie widać pewnie. O, księżyc widać. No, także dzisiaj robiłem pierwsze ćwiczenie z kursu MBSR i polegało na analizie rodzynek. W sumie bardzo fajne ćwiczenie. Niekoniecznie dużo ma wspólnego z medytacją, natomiast ma dużo wspólnego z takim umysłem nowicjusza, z takim odkrywaniem rzeczy na nowo. I można się było faktycznie poczuć jak dziecko, jak 3-latek, który po raz pierwszy w życiu dostał rodzynkę do ręki i ją gniecie, dotyka, ogląda, silni, słucha. Ćwiczenie właśnie z poznaniu rodzynki, a później dostał drugą rodzynkę i wymarza, skąd ta rodzynka się wzięła, jak ona wyglądała, kto ją przywiózł, jak ją przywiózł. Takie ćwiczenie. Fajne, bardzo przyjemne. Ach, jeszcze znów moja ulubiona sytuacja. Dzisiaj jest piątek i zachmurzenie, no to słoneczko od rana do 14 dzisiaj. No i spójrzmy sobie na sobotę, dzień wolny. Chmury, 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 chmury. Myślę, może w niedzielę będzie lepiej, może w niedzielę się wygrzeje na kanapie. Niedziela, deszcz, 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 deszcz. A, się tego spodziewałem w sumie. Trafiliśmy na wrzosowisko. A tak naprawdę jesteśmy w sklepie i kupujemy wrzosy. Stroiki, ale Magdalena robi ładniejsze. Znowu wrzosowisko, ale tym razem w drugim sklepie. Kalendarz adwentowy. 1, 2, choinka, misiu. Już zaczynają się święta w sklepach. No, tych kalendarzy to w ogóle mnóstwo już jest, jak się okazuje, nie tylko tamten. Jakieś wydarzenie się zadziało na mojej ulicy. Się zdarza mniej więcej 2 razy do roku. No, zobaczymy jutro na Facebooku. Ja tam nigdy nie idę za blisko, bo czasami kiedyś widziałem za szybko, za dużo i już mi od tej pory przeszło.
No więc wracając do wątku, że kiedyś widziałem za dużo, to było kilka lat temu, jak jeszcze zanim nagrywałem cokolwiek, co nie byłem zainteresowany YouTube'em i generalnie wracałem sobie z pracy we Wrocławiu. Jakiś taki zamulony, był chyba piątek i sobie szedłem, słuchałem z jakiegoś audiobooka. Sobie szedłem przez osiedle i tak sobie pod nogi patrzyłem, no jakoś tak nie miałem zbytnio ochoty oglądać świat i tak idę, jakieś zgromadzenie ludzi, jakieś 4 osoby stoją na drodze, blokują w ogóle i mijam ich, patrzę do jakieś taśmy policyjne, co się dzieje, tak patrzę z siebie i o, jednak za dużo. No, śmieję się, bo to jednak to nie było śmieszne. No, generalnie ktoś wypadł albo wyskoczył z okna, z budynku, który jak na oko policzyłem miał 12 pięter, więc z wyższego piętra pewnie. I był właśnie na chodniku, którym notabene miałem iść właśnie. I tam nikogo już nie było, ani karetki, ani prokuratora, ani strażaków, nie było nikogo oprócz jakiegoś policjanta, czyli pewnie został wezwany najbliższy możliwy patrol. Przyjechał, sprawdził stan ofiary, który był słaby. Znaczy, no słaby, no nie było stanu ofiary, no generalnie nie było zbytnio tematu dyskusji i zaczął dokumentację fotograficzną prowadzić. Więc było odgrodzone taśmą, no i tam było z 10 osób, może gapiów. No. I od tej pory nauczyłem się, że jak są niebieskie światła i nie mam pewności, że to nie strażacy zdejmują kota z drzewa, to raczej nie muszę być zbyt dokładny w tym, co oglądam i zbyt dokładny, na pewno nie być zbyt dokładnym w tym, co nagrywam. No chyba, że później faktycznie okaże się, że zdejmowali kota z dachu, no to wtedy można się pokusić. O. I teraz też nic nie widzicie, więc ładne nagranie, ale nic poza tym. Słyszałem też historię jakiejś kozie, która utknęła w jakimś szybie wentylacyjnym, w jakimś kominie, gdzieś tam na fortach, gdzieś tam, kiedyś tam. Nie będę zbyt dużo szczegółów zdradzał, natomiast koncepcja była taka, że tam właśnie jakiś zwierzak utknął i strażacy go wydobywali. No i jak to się udała? Tyle, że właśnie akurat tam jakiś reporter przechodził i tam sfotografował wszystko, tam omówił ze strażakami i okazało się, że no, był środek lata, że strażacy zdjęli swoje kurtki strażackie na czas akcji. Pojawiły się później zdjęcia w nowinach ryskich czy gdzieś tam. O, już zdradziłem, że Nysa. No i była chryja. W sumie może i słusznie trochę. Także jak są strażacy bez kurtek, to prawdopodobnie nie powinni być bez kurtek, więc może też lepiej nie dokumentować tego zbyt dokładnie. A, no jeszcze pozostając w tym temacie, jest film. Nie wiem, czy kojarzycie taki film Nightcrawler. Chyba z tym aktorem Jackie Gyllenhaal, albo z tym drugim, którego ja mylę i myślę, że to jest ten sam, a to nie jest ten sam. W każdym razie film został dość dobrze oceniony, ale nie jest popularny z jakiegoś powodu, no trochę był taki mroczny. Idea była taka, że tam był jakiś reporter, który pisał do brukowców chyba w Los Angeles albo jakimś innym amerykańskim wielkim mieście. Jeździł do wypadków i jak najszybciej się ścigali. No i to był taki w sumie thriller, z tego wyszedł. Dość fajny, nietrywialny, fajnie tam była pokazana przemiana postaci. Także jakby ktoś miał właśnie ochotę pooglądać coś fajnego, to polecam. Nightcrawler po polsku w sumie nie wiem, jak to jest przetłumaczone. Dobra, to na dzisiaj będę już kończył. Nie mam nic więcej mądrego do powiedzenia i do pokazania, bo już zrobiło ciemno. Jedyne co widać to błyski świateł. Więc myślę, że możemy spokojnie na dzisiaj zakończyć dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejny. Dzięki za obejrzenie. Hej!